Zdrawejte! Dzisiaj opowiemy Wam o 3 plusach mieszkania w Bułgarii. Każdy z nas powie 3 plusy, jakie on uznaje za najważniejsze dla niego. Zobaczymy, czy będą takie same, czy różne. Ciekawa jestem, jak to wyjdzie. Do tych plusów, do których będzie pasowało, dodamy jeszcze nagrania, także odcinek nie tylko do słuchania, również do oglądania, więc zapraszamy. A teraz pierwszy plus. Jarosław, jaki jest pierwszy plus dla Ciebie mieszkania w Bułgarii? Jakieś najważniejsze mówiłaś, mają być? Najlepiej, Dobrze, to taki oczywisty plus dla mnie. Fajnie jest w tej części Bułgarii, w której mieszkamy, że jest blisko do Turcji i do Grecji. Bo to jednak fajne, ciepłe morze, czyściutkie morze. Turcja to takie fajne, egzotyczne zakupy, widoczki, zupełnie inna kultura, taka wręcz nie europejska momentami. Więc tak, lubię, doceniam. Bułgarię też lubię. Ale fajnie, że blisko jest ta Grecja i Turcja. Zawsze to jakieś. To nie są Czechy i Słowacja, jak to było w Tychach, tylko takie na wypasie. taka destynacja w sumie wakacyjna Polaków, nie? Grecja i Turcja. A jeśli o mnie chodzi, to ja bardzo lubię pogodę w Bułgarii. Cieszę się, że jest ona stabilna przede wszystkim. Jest cieplejszy klimat, łagodniejszy, to prawda, szczególnie w południowo-wschodniej Bułgarii, ale przede wszystkim dla mnie jest ważne to, że jest dużo dni słonecznych i jest ta stabilność pogody, że jak zaczyna być upał 30 stopni, to on będzie przez 3 miesiące i ja wiem każdego dnia, że będzie około 30 stopni, będzie słońce i to jest takie mega stabilne. I to jest bardzo przyjemne i fajnie się też organizm przystosowywuje, kiedy nie ma takich ciągłych zmian jak w Polsce. Tu pada, tu słońce, tu ciśnienie. Tutaj nie ma tego problemu, pogoda jest stabilna. To teraz druga tura, drugi plus, Jarosław. Drugi plus. Na pewno podoba mi się w tutejszym społeczeństwie, że ono nie jest tak zamknięte, chodzi mi o dzieciaki, że ono nie jest tak zamknięte w domach i przyklejone o telefonów, bo tutaj dzieciaki tak mają telefony, siedzą na TikTokach, takich innych rzeczach, ale biegają po podwórku, jak jest ciepło, jak jest ładna pogoda, czy tam po polu, w zależności z jakiej części Polski jesteśmy, a po bułgarsku to by było nawynka, czyli na zewnątrz, biegają, bawią się, potem gdzieś tam faktycznie sobie odpoczną razem i siądą i się gapią w telefon, ale telefon jednej osoby i się wszyscy razem śmieją. Te dzieciaki spędzają na zewnątrz ze sobą czas, grają w piłkę, biegają, męczą kotki itp. I to jest bardzo fajne. Niekoniecznie, że męczą zwierzęta czasami, ale po prostu spędzają ze sobą czas na dworze, tak jak my 20 lat temu. Naprawdę, w Polsce jak jestem, nawet latem, nie widać tylu dzieci w wieku tam w przedziale 8-10 lat, które chodzą grupami po mieście, ganiają się. To gdzieś tam w Polsce powoli wymiera, w niektórych rejonach wymarło, a w Bułgarii to istnieje i to jest takie, człowiek już jest po 30 i nie bawi się z tymi dzieciakami, nie uczestniczy w tym, ale miło jest po prostu to obserwować i to widzieć że tutaj jeszcze jest w cudzysłowie normalnie. I też nie tylko dzieci tak razem spędzają czas, ponieważ osoby dorosłe też. To jest naturalne, że siedzą sobie w takich ala kawiarnio-barach, że w ogóle na osiedlach jest wiele takich miejsc i starsze osoby się spotykają. Czasami też siedzą na ławkach pod blokami, gdzieś tam razem. Wszędzie są ławki, jest tych ławek bardzo dużo i ławki są w skupiskach wspólnych. Że na przykład jest park, jest ulica w parku, tam droga, ścieżka, i jest bardzo dużo ławek przy tej ścieżce i całe te ławki są zawalone emerytami lub osobami po prostu dorosłymi, które razem rozmawiają, spędzają czas. Wszystkie dzieciaki z całego miasta popołudniami, wieczorami, kiedy jest trochę chłodniej, idą do parku, gdzie jest plac zabaw i po prostu park tętni życiem, place zabaw tętnią życiem. Jest ich tam mnóstwo, wszyscy się znają, więc tak, jest taki fajny, społeczny vibe tutaj. To jest na pewno plus. Więc mogę powiedzieć, że dla mnie drugim plusem też jest ta otwartość właśnie ludzi na innych. I tu bym się zgodziła z Jarkiem i bym powiedziała, że tak, że to jest ten sam plus dla mnie. Więc teraz trzeci plus. Podoba mi się takie podejście kulturowe Bułgarów, taki wewnętrzny wstyd być pijanym na ulicy. Ciężko jest dorwać w Bułgarii na ulicy, nawet w weekend, pijaną osobę. Bo u nich, oni też piją, nadużywają alkoholu, itp., ale gdzieś to tak, jeśli już do tego dochodzi, to troszkę o to dopytywałem, dlaczego tu nie ma pijanych ludzi na ulicy.
to się wszystko dzieje w zaciszu domowym, bo dla Bułgara być pijanym to wstyd i lepiej się w takim stanie nie pokazywać. I faktycznie nie wiem, czy przez 2 lata, jak tutaj mieszkam, a mieszkam na prowincji, więc tutaj no jakby bezrobocie itp. No, są przyczyny, żeby pić, że tak powiem, ale nie wiem, czy 2-3 osoby pod wpływem alkoholu czy jakichś innych środków widziałem na ulicy. To się praktycznie nie zdarza, jest to niespotykany widok i bardzo mi się to podoba. Przez to myślę też jest w weekendy po zmroku bezpieczniej. Człowiek się czuje bezpieczniej, bo wie albo nie spodziewa się, nie zakłada, że spotka jakichś ludzi, których nie chciałby spotkać, jak wieczorem od znajomych późno wraca do domu. A dla mnie takim trzecim plusem będzie to, że żyję tutaj bliżej natury. W Polsce mieszkaliśmy na Śląsku, w zurbanizowanym regionie Polski tak naprawdę i oczywiście były tam wokół lasy, jeździłam konno po tych lasach, byłam regularnie też w przyrodzie, w górach i tak dalej, ale tutaj po prostu ta natura jest bardziej taka dla mnie odczuwalna, ponieważ gęstość zaludnienia Bułgarii jest dużo mniejsza niż gęstość zaludnienia Polski. I tutaj jest miasteczko lub nawet duże miasto, ale wokół nie ma nic. Są jakieś wioski, ale też one są rozrzucone w odległościach od siebie. Są piękne widoki wokół. Tak, są piękne widoki, no bo Bułgaria jest górzysta, więc w tym momencie, kiedy człowiek po prostu za każdym razem, kiedy przejeżdża między miasteczkami czy wioskami, czy jedzie załatwić jakieś sprawy i za każdym razem jedziesz drogą, gdzie masz przepiękne pagórki, pola, lasy, w oddali widzisz starą planinę albo rodopy, bo w zasadzie z całej Bułgarii widać góry, z każdego miejsca w zasadzie w Bułgarii widać któreś z gór, bo jest ich tu po prostu mnóstwo. No to jest bardzo przyjemne po prostu. Świeci ci słoneczko, widzisz te pagórki, no takie sielskie, piękne krajobrazy. Więc tak, te krajobrazy, takie poczucie bliskości z naturą jest fajne. Dodatkowo w naszym mieście jest bardzo dużo drzew owocowych. Nad rzeką, na którą chodzę z Jutą, są drzewa owocowe, orzechy, jakieś takie akacje, można sobie pozrywać, zrobić sobie syrop, jakieś przetwory. Więc też tak trochę się uczę takich nowych rzeczy. Granaty są, figi rosną, jakieś takie różne właśnie inne też owoce. Też mamy blisko góry, bo w zasadzie już godzinkę od nas mamy takie pierwsze góry, po których można sobie pochodzić, więc też jest super. No i 2,5 godziny na plażę, no to już w ogóle też natura, wspaniała morze, więc tak, bliskość natury jest fajna. A mogę 4 plus? No dobra, dawaj. Bo oglądam mundial i jestem niewyspany w ogóle, ale oglądam go w internetowej bułgarskiej telewizji. Taki odpowiednik TVP Sport w internecie. I jak włączam mecz, to on się pokazuje od razu, nie musi tam przelecieć 8 reklam jak na TVP Sport. To jest fajne, podoba mi się, to szanuję. Okej, no to na tyle jeśli chodzi o nasze plusy. Dlaczego w ogóle zamieszkaliśmy w Bułgarii? No to odsyłamy Was do naszego Q&A, w którym odpowiadamy na to pytanie. Żeby nie oglądać reklam. I do zobaczenia next time. Ciao!